Genealogia to nie tylko badanie, kto jest czyim dzieckiem, z kim się ożenił i ile miał dzieci, to także cała wiedza o życiu przodków, którą możemy poszerzać dzięki różnego rodzaju dokumentom. Zapraszam na spotkanie z Iwoną Fischer z Archiwum Narodowego w Krakowie. Opowie ona o najnowszych aktach z lat 1945-1990. To nowe pole badawcze dla genealoga. Najnowsze, ale sprzed 30 lat, to też już historia. Bardzo miło mi spotkać się z Państwem w dość nietypowy jak na konferencję genealogiczną sposób, z własnego domu i poprzez media społecznościowe. Tym niemniej, pomimo trudnego okresu, i tak wykorzystujemy wszelkie możliwe sposoby, w tym właśnie elektronikę, aby dalej kontynuować swoje zamiłowania i pozyskiwać nową wiedzę dotyczącą genealogii i poszukiwań genealogicznych. Chciałam Państwu zaprezentować temat, którym zajmuję się już od kilku lat w dwojaki sposób. W pierwszej kolejności, będąc kierownikiem oddziału akt najnowszych, zarządzam dokumentacją właśnie przede wszystkim z okresu lat 1945-1990, realizując kwerendy urzędowe, naukowe, genealogiczne. A także właśnie zajęłam się tematem, w którym chciałam podpowiedzieć genealogom, gdzie, w którym miejscu i jakie ciekawe materiały mogą właśnie pozyskać, przeglądając zasób akt najnowszych. Z moich obserwacji wynika, że genealodzy rzadko trafiają do akt najnowszych. Przede wszystkim powodem tego jest fakt, iż jest to rzeczywiście czas najnowszy i w większości dotyczy osób, które jeszcze żyją. Te osoby są oczywiście świadkami epoki, świetnym dostawcą informacji dla rodzinnego genealoga. Oczywiście nie należy absolutnie rezygnować z tej formy pozyskiwania wiedzy, co więcej, należy ją jak najszybciej i jak najdoskonalej wykorzystać. Jednak zestawienie tych relacji, tych opowieści naszych członków rodzin o czasach PRL-u, bo tak umownie możemy przyjąć i nazwać tą epokę z lat 1945-1990, należy i trzeba zestawić z dokumentacją urzędową. Czasem ta dokumentacja będzie zbieżna z opowieściami naszych bliskich, a czasem, proszę Państwa, niekoniecznie. Czasem może się okazać, że nasz bliski opowiadający o przecież czasie swojej młodości, a młodość zawsze jest najpiękniejsza w każdym okresie historycznym, nieco nam tą epokę i swoje wydarzenia ubarwi. Dokumenty mogą nam pokazać tutaj drugą stronę medalu, mogą nam pokazać, że troszeczkę to wyglądało inaczej, nie tak różowo jak przy relacjach właśnie z czasów młodości. Dokumenty najnowsze nie są też dokumentacją wizualnie ciekawą. Tutaj nie możemy popatrzeć na piękne dyplomy, kolorowe herbarze, tak? Czy jakieś inne dokumenty pisane na pięknym i dobrym rodzaju papieru. Raczej mamy do czynienia z pożółkłym, nieciekawym papierem którejś tam kolejnej kategorii, który no, nie budzi takiego entuzjazmu zarówno w historykach, jak i w genealogach. Ale proszę Państwa, oczywiście forma wizualna jest ważna, chociażby na przykład przy publikacjach czy przy opracowywaniu drzewa genealogicznego, kiedy chcemy w jakiś sposób zilustrować informacje, które podajemy, ale oczywiście ta strona dokumentacyjna jest równie ważna i jest równie interesująca. To, co trzeba też powiedzieć tutaj przy epoce najnowszej, przy aktach
z okresu PRL-u, to szczególna znajomość epoki. To bardzo nam pomoże przy poszukiwaniach. Oczywiście trzeba podkreślić, że w ogóle znajomość historii przy badaniach genealogicznych jest bardzo wskazana. Tak jak i oczywiście przy zawodzie archiwisty. Każdy archiwista, może nie każdy, ale większość archiwistów to są historycy, nie bez przyczyny, ponieważ poszukiwania konkretnych informacji w konkretnych aktach opieramy także o wiedzę o historii, o ustroju naszego kraju, o funkcjonujących urzędach, ich zadaniach wytwarzanych przez nie dokumentach. Więc tutaj rzeczywiście przy aktach najnowszych ta znajomość jest szczególnie ważna. Przede wszystkim jest ważna dlatego, że akt najnowszych mamy, proszę Państwa, w archiwach państwowych najwięcej. W związku z tym przedzieramy się nie przez czas, nie przez gąszcz wieków, tylko przedzieramy się przez ogromne ilości zgromadzonych w archiwach materiałów archiwalnych. Stąd dodatkowa wiedza, ta wiedza historyczna pomoże nam szybciej, sprawniej dotrzeć do poszukiwanej przez nas informacji. Gdzie znajdziemy takie akta najnowsze? No oczywiście, proszę Państwa, przede wszystkim w archiwach państwowych. Powinniśmy już oczywiście być rozliczeni z tym okresem do 1990 roku. Te akta powinny zgodnie z przepisami prawa już być w całości w archiwach państwowych. No niestety tutaj tak dobrze nie jest. W związku z tym oprócz chociażby archiwów państwowych trzeba także wskazać inne miejsca, gdzie Państwo takie akta znajdziecie. Tutaj w pierwszej kolejności trzeba by było wskazać chociażby archiwa Instytutu Pamięci Narodowej, gromadzące dość specyficzny zasób, ale też bardzo adekwatny do epoki, o której mówimy. Także dodatkowe poszukiwania trzeba by było przeprowadzić w archiwach zakładowych urzędów i instytucji działających obecnie, a posiadających w swoich archiwach akta swoich poprzedników prawnych. Mowa tutaj o urzędach wojewódzkich, o urzędach miejskich, o sądach, o prokuraturach i tym podobnych instytucjach. Stąd ilość dokumentacji, którą możecie Państwo pozyskać, przeglądnąć, w której możecie Państwo znaleźć informacje o swoich bliskich, jest ogromna. Kolejną ważną rzeczą przy aktach najnowszych jest kwestia ich udostępniania. Tutaj trzeba powiedzieć, że wkraczamy na grząski grunt. Doskonale, myślę, Państwo orientujecie się, poszukując, bywając w archiwach państwowych, bywając też w innych urzędach, że udostępnianie akt, zwłaszcza akt dotyczących osób żyjących, no budzi wątpliwości, tak? Budzi wątpliwości prawne. I tutaj my, archiwiści, będący depozytariuszami tych zasobów, musimy wykazać się szczególną czujnością, aby zarówno udostępniać te materiały, jak i chronić wtedy, kiedy wymaga tego przepis prawa. Z jednej strony trzeba powiedzieć, że akta najnowsze są pozyskiwane do archiwów państwowych, są pozyskiwane drogą urzędową, ale także, proszę Państwa, są pozyskiwane nie tylko myśląc o historii regionu, historii poszczególnych instytucji, ale także z myślą o użytkownikach, którzy przyjdą i będą z tego zasobu korzystali. I tak też archiwiści państwowi myślą także o genealogach. Tutaj przykład z krakowskiego podwórka. Proszę Państwa, Archiwum Narodowe w Krakowie przejmuje w bardzo szerokim zakresie akta szkolne. I to właśnie z myślą o genealogach. Nawet jeżeli nie interesuje nas jakaś konkretna instytucja edukacyjna, konkretna szkoła czy liceum, to jednak pomimo to do swojego zasobu kwalifikujemy na przykład listy uczniów, czy złote księgi, czy przykładowe dzienniki, po to, aby właśnie genealog szukający swoich bliskich, którzy właśnie pobierali naukę w tej konkretnej, z punktu widzenia historycznego nieciekawej
powszechnej szkole mógł odnaleźć swojego bliskiego właśnie na listach uczniów, czy w przypadku jakichś szczególnych osiągnięć naukowych w złotych księgach, gdzie zapisywano oczywiście tych uczniów najbardziej zdolnych i osiągających najlepsze wyniki. To jest taki argument, który pokazuje, że myślimy cały czas o genealogach i nie tylko myślimy o tym, żeby chronić akta, ale też myślimy w długiej perspektywie o tym, aby te akta dla genealogów pozyskiwać. A wracając do kwestii udostępnienia materiałów archiwalnych, tych właśnie z lat 1945-1990, no musimy tutaj zwrócić uwagę na to, że oczywiście tak jak reszta zasobu są one udostępnione na podstawie ustawy archiwalnej, to jest oczywiste, ale proszę Państwa, od tej ustawy archiwalnej są oczywiście wyjątki. I te wyjątki są bardzo ważne i mówią przede wszystkim o tym, że archiwista i archiwiści i archiwa państwowe mają chronić zasób z uwagi na akta szczególnie tajne czy szczególnie ważne dla interesu państwa, ale także i tu w wypadku genealogów to właśnie najczęściej występuje, chronić te akta, w których występują dane osobowe bądź występują informacje o osobach czy ich dobrach, które mogą być informacjami dla danego człowieka wrażliwymi. Stąd trzeba jasno powiedzieć, że genealog, który przychodzi do archiwum, no, musi tutaj przygotować się na tą wizytę. Musi przede wszystkim udowodnić, że jest taką osobą, która jest powiązana z rodziną, jest zainteresowana tymi konkretnymi aktami i tutaj, proszę Państwa, nie należy wymyślać jakichś szczególnych sposobów na udowodnienie tego faktu. Najczęściej wystarcza, kiedy pokażą Państwo na przykład opracowane drzewo genealogiczne, powiedzą Państwo pracownikowi w archiwum, jakie informacje już Państwo macie, jakich informacji szukacie, aby uzupełnić informacje, które poszukujecie. To bardzo często wystarcza do uwiarygodnienia Państwa poszukiwań. Archiwista wtedy jest przekonany, że ma do czynienia z profesjonalnym genealogiem, któremu oczywiście ma służyć pomocą, radą i podsuwać nawet te materiały, o których genealog jeszcze wiedzy nie pozyskał. Bardzo rzadko zdarza się, że coś odmawiamy, a jeżeli odmawiamy, to raczej prosimy Państwa o to, aby dodatkowo udowodnić informacje czy powiązania z rodziną. Tutaj przy takich szczególnych aktach, na przykład aktach adopcyjnych czy aktach dotyczących życia zdrowotnego, czy aktach sądowych, czy aktach dotyczących majątku. Tutaj czasem będzie potrzeba, abyście Państwo rzeczywiście w postaci dokumentu, czy w postaci jakichś dodatkowych przedłożonych dokumentów byli w stanie przy tych aktach najnowszych uwiarygodnić swoje poszukiwania. To nie jest widzimisię archiwisty państwowego. Nieraz zdarza nam się w naszej pracy pytanie, dlaczego udostępniliśmy dane akta, na jakiej podstawie. I pyta nas, proszę Państwa, nie tylko pytają nas nasi przełożeni, ale pytają nas także sądy, prokuratury, urzędy. W związku z tym tutaj proszę zrozumieć, że te sprawy prawne no, są pewnym wymogiem i one nie stoją wbrew udostępnianiu akt najnowszych. My chcemy te akta udostępniać, te akta dotyczą Państwa rodzin, Państwa bliskich, ale czasem rzeczywiście musimy te informacje dodatkowe pozyskać tak, aby być w zgodzie z prawem i bez problemu Państwu te materiały udostępnić. Jak zaprezentować akta najnowsze, tak abyście Państwo zorientowali się, że jest tutaj szereg rzeczy możliwych do odszukania.
W pierwszej kolejności trzeba powiedzieć, że te akta najnowsze podzielić można na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza grupa to jest ta grupa związana bezpośrednio z konkretną historią, z tymi latami, które tutaj wymieniliśmy, o których mówimy, 1945-1990. Czyli tak naprawdę będą to akta związane z wydarzeniami, które bądź dopiero miały miejsce, tak jak w przypadku akt z lat 45-50, kiedy tak naprawdę bardzo dużo informacji mogą Państwo pozyskać nie tylko o tym okresie, w którym akta zostały wytworzone, ale o okresie wcześniejszym, czyli o przede wszystkim II wojnie światowej, chociażby właśnie o pobytach w obozach, czy pobytach na robotach przymusowych, czy jakichś losach wojennych. Tutaj te akta w tym okresie powojennym, no ta wojna tak mocno była ważna i tak mocno wpłynęła na nasze życie i tak długo się rozliczaliśmy z czasów okupacji, że właśnie akta z tych pierwszych lat powojennych w dużej mierze dotyczą tego właśnie okresu wojennego. Także późniejsze akta chociażby z lat 80. dla przykładu, czyli wtedy, kiedy rodzi nam się opozycja demokratyczna, też tutaj są aktami szczególnymi, tak? Szczególnymi, bo chociażby znajdziemy tutaj teczki osobowe osób zwalnianych za strajki, tak? Czyli tak naprawdę coś, co wydarzyło się tylko w tej epoce, tylko dlatego, że takie, a nie inne wydarzenia historyczne miały miejsce tutaj właśnie w Polsce. To jest pierwsza grupa. Tutaj bardzo ciekawe materiały, jak już wspomniałam, można pozyskać i dotyczące II wojny, i dotyczące tego okresu powojennego, kiedy następowała repatriacja, migracja, ogromna migracja społeczeństwa z kraju, który zmienił w sposób bardzo diametralny swoje granice, i potem także kwestie związane z wywłaszczeniami, kwestie związane z polityką prowadzoną przez władze PRL-u. Te informacje są takimi informacjami szczegółowymi, szczególnymi dla tej konkretnej epoki. I druga grupa akt, które tak naprawdę są analogiczne w każdej epoce, tak? Bo w każdej epoce żyje człowiek, rodzi się, zawiera związek małżeński, umiera, w międzyczasie oczywiście uczęszcza do szkół, leczy się, pracuje, uczestniczy w życiu społecznym, czasem w życiu politycznym. Tutaj niezależnie od epoki te dokumenty są podobne, mają podobną ilość informacji, są podobnie gromadzone i też czasem ta epoka no, pokazuje swoje charakterystyczne elementy, na przykład tutaj w przypadku poszukiwania chociażby dowodów osobistych, z reguły to robiły władze miejskie. W okresie PRL-u oczywiście ta sytuacja uległa zmianie. Mieliśmy państwo dążące do większej inwigilacji konkretnego człowieka, stąd dowody osobiste wydawała milicja obywatelska, a nie urzędy miejskie, tak? Po okresie 90 roku, nawet już wcześniej, kiedy sytuacja uległa zmianie, ten rodzaj dokumentacji wrócił do urzędów miejskich i w archiwach urzędów miejskich takie dokumenty możecie Państwo oczywiście pozyskać. Ta druga część akt, czyli te dotyczące każdego pojedynczego człowieka, który niezależnie od epoki, niezależnie od historii żyje i realizuje swoje cele, swoje talenty, swoje życie, uczy się, pracuje, działa, ma przeróżne aktywności. Te właśnie dokumenty można próbować szukać w archiwach państwowych.
Zacznijmy oczywiście od dokumentów tych najważniejszych, tych pierwszych, może nawet nie najważniejszych, a pierwszych, tych, które dają nam pewną ramę poszukiwań, czyli akta związane z urodzeniem. W przypadku akt najnowszych no, ta rama nie będzie pełna, ponieważ, tak jak powiedziałam, w większości są to rzeczy dotyczące osób żyjących, więc jeszcze ten drugi nawias w postaci aktu zgonu jeszcze jest przed nami, tak? Więc tutaj zaczynamy od akt urodzenia. No i tutaj właśnie w tej epoce lat 1945-50, oprócz tego, że możemy znaleźć, tak jak i w każdej epoce, dokumenty w aktach stanu cywilnego, to jeszcze właśnie w tym okresie tuż powojennym, w latach 1945-50, dodatkowo mogą Państwo poszukiwać dokumentów metrykalnych w aktach urzędów wojewódzkich czy aktach urzędów miast. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często bywało tak, że w czasie wojny nie można było czy nie chciano zgłosić urodzenia dziecka, zwłaszcza na przykład dziecka pochodzenia żydowskiego, tak? Albo zgłaszano w sposób nieprawdziwy, tak aby dać takiej osobie szansę na przeżycie. I wyprostowanie tego stanu rzeczy następowało po wojnie, już nie w postaci działalności urzędów stanu cywilnego, tylko poprzez właśnie kwestie urzędów, zwłaszcza urzędów wojewódzkich. Następna grupa akt, o której tutaj warto powiedzieć, to akta szkolne. To jest jakby pierwsza aktywność człowieka, kiedy już wyrasta z okresu wczesnodziecięcego, idzie do szkoły. W związku z tym szukamy tej aktywności w postaci akt szkolnych. Szukamy informacji, gdzie, do jakiej szkoły chodził nasz przodek. Tutaj mamy kilka możliwości odszukania. Po pierwsze właśnie różnego rodzaju księgi uczniów, protokoły, na przykład maturalne. Bardzo rzadko znajdziemy świadectwo. Świadectwo było wydawane osobie, która kończyła daną szkołę. Bardziej w aktach szkolnych, w archiwach państwowych znajdą Państwo w odpowiednich księgach protokołów informacje właśnie o zaliczeniu konkretnego roku szkolnego czy zdaniu matury. Te informacje można pozyskiwać. I tak jak już wcześniej wspomniałam, chociażby kwestia na przykład uczniów o szczególnym talencie czy szczególnie dobrych w wynikach nauczania. Tutaj możemy też popatrzeć do Złotych Ksiąg. Możemy także, bo tych dokumentów jest dość dużo, popatrzeć do szkół artystycznych. Jeżeli nasz przodek, członek naszej rodziny miał jakieś talenty właśnie artystyczne, czy muzyczne, czy plastyczne, czy jakiekolwiek inne, to właśnie w szkołach tego typu zachowujemy bardzo dużo informacji o uczniach, mając nadzieję, że z tych uczniów wyrosną później nasi artyści, malarze, muzycy i osoby innych specjalizacji. Po szkole, tutaj wyjątkiem przy aktach szkolnych oczywiście będą akta uczelni wyższych, które prowadzą własne archiwa. W nich oczywiście także genealog może próbować odnaleźć w teczkach studentów informacji, które go interesują. Następną czynnością, następną aktywnością człowieka jest oczywiście praca. Tutaj, proszę Państwa, mamy bardzo dużo materiałów dotyczących poszczególnych zakładów pracy, poszczególnych instytucji, które działały w trakcie PRL-u. Tutaj możemy rzeczywiście szukać, możemy potwierdzić zatrudnienie. Czasem nie znajdziemy teczki akt osobowych, chociaż oczywiście archiwa pozyskują takie teczki osobowe, nie w komplecie, tylko w pewnym wyborze, więc jeżeli nasz członek rodziny był kimś
ważnym w danej instytucji, był kadrą kierowniczą, członkiem kadry kierowniczej, czy kadry dyrektorskiej, czy kadry technicznej, czy jakiś szczególny zawód uprawiał, wtedy rzeczywiście możemy próbować odszukać jego teczkę osobową, bo takimi teczkami archiwiści są jak najbardziej zainteresowani. Następnie przechodzimy tutaj także do innych aktywności, do aktywności na przykład społecznych, działalności w związkach branżowych, zawodowych, do działalności w stowarzyszeniach. Także, proszę Państwa, to jest część życia społecznego. Jak najbardziej takie materiały są gromadzone przez archiwa państwowe, akta związków, stowarzyszeń. Tutaj w tych aktach oczywiście znajdziemy i listy członków, i kwestie dotyczące działalności poszczególnych osób. To jest też bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Nasz członek rodziny także mógł udzielać się politycznie, niekoniecznie społecznie, ale politycznie, tak? Zwłaszcza w epoce PRL-u to ma dość duży oddźwięk, bo mówimy tutaj oczywiście o tych podstawowych 3 partiach, które działały w tym okresie, czyli o PZPR-ze, o PSL-u i ZSL-u. I tutaj, proszę Państwa, możemy oczywiście sprawdzić, partia była bardzo skrupulatna w ewidencjonowaniu swoich członków, bardzo skrupulatnie sprawdzała, kiedy i co robią, kontrolowała bardzo często, więc tutaj rzeczywiście, jeżeli ktoś działał w takiej instancji, możemy te ślady jego działalności odnaleźć. Trzeba też powiedzieć, że nie jest to absolutnie margines. Proszę zdać sobie sprawę z tego, że pomimo tego, że dziś oceniamy tą partię jednoznacznie negatywnie, to jednak w czasach, kiedy nasi przodkowie żyli i działali, te oceny dopiero mogły być wypracowywane, tak? Nie jedna osoba zapisywała się mając wielkie aspiracje, później ta historia zupełnie inaczej się potoczyła. Faktem jest, że bardzo duża część, liczona w milionach, społeczeństwa polskiego przewinęła się przez partię, więc bardzo często możemy też tam tych naszych bliskich w jakiś sposób odszukać. Proszę Państwa, oprócz tego także częścią życia człowieka jest chociażby czas wolny, urlop, wakacje, kolonie. Tutaj też w archiwach państwowych znajdą Państwo odpowiednie informacje, znajdą Państwo piękne zdjęcia organizowanych przez instytucje, zakłady pracy, kolonii, urlopów, na przykład działalności ośrodków wypoczynkowych. Tutaj też można bardzo ciekawe materiały dotyczące naszych przodków pozyskać. No i proszę Państwa, tych materiałów związanych właśnie z życiem człowieka, z jego wszystkimi aspektami działalności i aktywności w archiwach państwowych jest bardzo, bardzo wiele. Warto do tych materiałów sięgać, warto pozyskiwać te materiały. Możemy tutaj rzeczywiście znaleźć bardzo ciekawe materiały i aktowe, i możecie Państwo znaleźć także materiały techniczne, to też jest inny aspekt poszukiwań, kiedy na przykład przodek nasz miał swój warsztat rzemieślniczy, musiał oczywiście uzyskać odpowiednie zezwolenia w odpowiednim urzędzie, zakładając, organizując, zmieniając, modernizując swoje miejsce pracy. W związku z tym też możemy tutaj próbować takie informacje odnaleźć. Archiwa państwowe gromadzą także kwestie, inne materiały, na przykład afisze, plakaty.
Tutaj też Państwo mogą na afiszach znaleźć swojego przodka, choć to bardzo nietypowy materiał genealogiczny, ale proszę Państwa, te afisze także są bardzo ciekawym aspektem do poszukiwań. Od afiszy na przykład z tak zwanych afiszy śmierci z okresu II wojny światowej, które były i są przechowywane też w aktach właśnie powojennych, po na przykład afisze teatralne czy filmowe, gdzie możemy odnaleźć nazwisko osoby, która brała udział przy takiej artystycznej twórczości. Akta to także fotografie. Z okresu PRL-u te fotografie nie są najpiękniejsze, są z reguły czarno-białe, a jeżeli już kolorowe, bo przecież fotografia kolorowa to okres lat 60., 70. w naszym kraju, na szerszą skalę to już lata raczej 80. i 90. Ale proszę Państwa, także tych materiałów fotograficznych w zbiorach jest mnóstwo. I tu znowu odwołujemy się do różnych akt. Tą fotografię możecie Państwo znaleźć na przykład we wnioskach o dowody osobiste, czyli w aktach urzędów miast. Możecie Państwo znaleźć fotografię w aktach szkolnych, na przykład w kronikach szkolnych. Możecie Państwo znaleźć w aktach związków i stowarzyszeń, gdzie bardzo często, bardzo pięknie ilustrowano takie życie społeczne i towarzyskie. Można też znaleźć takie fotografie w aktach chociażby zakładów pracy, które także dokumentowały, jak wyglądały stanowiska pracy, dokumentowały chociażby też turnusy wakacyjne, a także przy działalności politycznej, na przykład fotografie, w których uwieczniano udział odpowiednich osób, na przykład w świętach państwowych, tak? Tutaj mamy przy tych świętach państwowych równo listy osób, które uczestniczyły w takich świętach, jak i też dokumentację zdjęciową. Więc jak widać, poszukiwania na pewno będą różnorodne w różnych aktach i mogą przynieść bardzo ciekawe efekty. Oczywiście trzeba powiedzieć, że im bardziej aktywny był członek naszej rodziny, im więcej aktywności przejawiał, im większe talenty posiadał, im dłużej i z większymi rezultatami pracował czy uczył się, tym większe prawdopodobieństwo, że informacje o nich znajdziemy w aktach, które są zachowane przede wszystkim w archiwach państwowych. Tak też pokrótce scharakteryzowałam Państwu zasób archiwów państwowych. Trudno oczywiście o tym zasobie mówić przez 30 minut z uwagi na to, że mówimy, proszę Państwa, o kilometrach akt. W samym Archiwum Narodowym w Krakowie, które reprezentuję, akta najnowsze, proszę Państwa, to prawie 10 kilometrów akt. Więc rzeczywiście pole do poszukiwań, nowe pole badawcze dla genealoga jest ogromne i niezwykle gorąco zachęcam Państwa do odwiedzania oddziałów akt najnowszych, do odwiedzania archiwów i sięgania po akta najnowsze, bo tu z pewnością znajdą Państwo jeszcze te materiały, których Państwo do tej pory nie pozyskaliście przy poszukiwaniach genealogicznych. Bardzo dziękuję.